Białoruś to nie tylko bociany i ziemniaki, to również największe ciężarówki na świecie, biełazy. Za 5 rubli w KFC kupimy sobie zestaw hamburger z frytkami. Witam w kolejnym odcinku podróży kamperem po Białorusi. W tym odcinku udamy się do stolicy kraju, czyli Mińska, gdzie odwiedzimy m.in. uroczysko Kuropaty, w którym NKWD dokonywało masowych mordów na Polakach, oraz nowoczesne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Przejdziemy się też ulicami centrum miasta, odwiedzając monumentalne sowieckie place, nad którymi czuwa towarzysz Lenin, oraz turystyczne deptaki pełne kameralnych knajpek, podglądając codzienne życie mieszkańców. Zajrzymy też do najbardziej ekskluzywnej galerii handlowej, gdzie swój sklep firmowy ma sam prezydent Aleksander Łukaszenka, a możemy w nim kupić gadżety z jego podobizną i słynnymi cytatami. Przyjrzymy się też z bliska największej ciężarówce świata, która produkowana jest na Białorusi, i posłuchamy koncertu Orkiestry Narodowej. Zapraszam więc zatem na kolejną ekscytującą podróż. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego filmu nie zapomnij zostawić komentarza taktycznego dla zasięgu i łapki w górę. Mińsk jest największym miastem Białorusi, z liczbą mieszkańców przekraczającą 2 miliony, co plasuje go na 12. pozycji największych miast Europy. Pomimo sporej liczby ludności, życie w mieście płynie całkiem spokojnie i nie widać tutaj pośpiechu i zgiełku znanego z miast zachodu. Samo miasto ma już prawie 1000 lat, a duża część jego historycznej zabudowy została zniszczona podczas ostatniej wojny. Stąd większość budynków w centrum miasta pochodzi z czasów sowieckich. Pomimo tego w mieście zupełnie nie czuje się postkomunistycznego klimatu, a nowoczesne budynki czy osiedla mieszkaniowe sprawiają wrażenie, jakbyśmy byli w jakimś wielkim mieście zachodu. Białoruska stolica posiada też zadziwiająco dużo miejsc zielonych, skwerów, parków i ogrodów. A najbardziej znanym parkiem jest założony w XVIII wieku Park Gorkiego. Auto zostawiamy na parkingu przy obwodnicy pod jednym z supermarketów, a do centrum Mińska ruszamy metrem za 1 rubla. Jeśli myślicie, że Mińsk to tylko komunistyczne budynki, bloki z wielkiej płyty, tak spójrzcie na nowoczesną halę Expo. Bo wszystko tutaj śni nowością. I spójrzcie, jaki piękny budynek można wybudować bez dotacji unijnych. Nie ma tutaj żadnych tablic, żadnej flagi niebieskiej z gwiazdami złotymi. Sfinansowano ze środków Białorusi, no może nawet i Rosji. A tuż przed halą mamy możliwość na własne oczy zobaczyć i nawet dotknąć największą ciężarówkę na świecie, czyli Biełaza. Białoruś, pomimo że ma opinię kraju rolniczego, ma też bardzo zaawansowany przemysł ciężki. Produkuje się tutaj największe ciężarówki na świecie, Biełazy. Ta ciężarówka, którą widzicie za mną, jest wysoka na ponad 8 metrów i ma 390,5 tony. Można na nią załadować 450 ton ładunku. Takich ciężarówek używa się w największych kopalniach na świecie. To jest prawdziwy potwór na kołach. Tutaj już same koła robią niesamowite wrażenie. Spójrzcie tylko, jakie one są duże. Mieszczą się spokojnie w środku 2, a nawet więcej osób, aby zrobić sobie zdjęcie. I spójrzcie na rozmiar koła: 59-80 na R63. A w samochodach zwykle używamy coś koło 20. Ciężarówka ma tak duży prześwit, że spokojnie można przejść pod nią. I żeby się na nią wspiąć, trzeba wyjść kilka metrów po drabinie. Jeden egzemplarz postawiono demonstracyjnie pod halą Expo. Każdy może sobie tutaj podejść, zrobić zdjęcie. Ale co ciekawe, opon sami nie produkują, bo opony do tej ciężarówki produkuje firma Michelin. To jest naprawdę niezwykła okazja, żeby zobaczyć tego typu auto na własne oczy, dotknąć je i pozaglądać tu w każdą dziurę. No szkoda, że nie można wejść do kabiny.
Ciężarówka jest długa na ponad 20 metrów i szeroka na ponad 10. Aby dostać się do kabiny kierowcy, trzeba wyjść po drabinie na samą górę i siedzimy pod wywrotką. Mogliby z boku chociaż postawić jakiś podest, żeby można było zobaczyć, co tam jest na górze, ale ewidentnie widać, że jest jakaś cała szafa z panelem sterującym, no a sama szoferka przy tym wygląda jak malutka kabina dźwigu. Свет фонарей зовет нас в танец, гори, не жалей. Свет фонарей, мы потеряемся в ритме огней. На асфальте следы, как память времен, скользим, будто в сказке в мире без имен. Эхо шагов догоняет нас. Пусть длится вечно этот час. Każdy z Was zapewne słyszał o takich miejscach, w których mordowano Polaków jak Katyń, Charków, Miednoje. Okazuje się, że podobne tego typu miejsce znajduje się również w Mińsku. Na obrzeżach Mińska, przy autostradzie, która okala całe miasto pierścieniem, mamy uroczysko Kuropaty. Można powiedzieć, że jest to taki białoruski Katyń. Miejsce egzekucji w Kuropatach rozciąga się na dość sporym obszarze leśnym. Jakiś czas temu komuniści zbudowali przez środek autostradę, niszcząc część miejsc pochówku. Część z tego terenu ponoć też zostało tutaj przerobione na pola uprawne. Działki zostały rozprzedane pod budowę domów i jakichś innych różnych inwestycji. Teren ten cały czas jest zmniejszany. Przy wejściu do lasu możemy zauważyć jeszcze kamień z widoczną datą 1937-41. Są to lata, w jakich dokonywano tutaj masowych mordów. Kto ich dokonywał? NKWD. Kogo tutaj mordowano? Białorusinów, Polaków, Żydów. W tym miejscu zamordowano sporo polskiej inteligencji. Dokładna liczba ofiar nie jest znana. Nie są też znane nazwiska. Według różnych szacunków zamordowano tutaj nawet ponad 250 000 osób. Początkowo ten las zajmował około 15 hektarów. Teraz jest już chyba tego dużo mniej. Jako że to miejsce wielokrotnie dotykały różne akty wandalizmu, tak teraz jest ono ogrodzone i okamerowane. Czy to zapobiegnie takim incydentom? Nie wiem, ale wszędzie mamy tutaj nawet znaki, że wszystko jest pod nadzorem i faktycznie widać, że te kamery są wzdłuż ogrodzenia. Ostatni akt wandalizmu, który udało mi się znaleźć w mediach, miał miejsce w zeszłym roku. Teren położony jest na bagnach. Tutaj żołnierze NKWD wywozili swoje ofiary i mordowali w masowych egzekucjach. Były prowadzone jakiś czas temu ekshumacje, nawet kilkukrotnie. Znaleziono tutaj około kilkuset ciał. Oczywiście te ekshumacje były szczątkowe tylko w wybranych miejscach, ale znaleziono ślady, które potwierdzają to, co się tutaj działo. Czaszki z otworami po kulach. Ewidentnie wiadomo więc, że zabijano tutaj więźniów strzałami w tył głowy. Znaleziono też mnóstwo łusek, pocisków z rewolwerów typu Nagant, również z broni niemieckiej, a nawet amerykańskiej. Za czasów Związku Radzieckiego nie można było głośno mówić o tym miejscu. Jednak okoliczni mieszkańcy ustawiali w tym lesie krzyże, bo ta pamięć była cały czas żywa tego, co się tutaj wydarzyło, tej tragedii masowego mordu. Te krzyże były też wielokrotnie usuwane, nawet w ostatnich latach władze pod pretekstem prac porządkowych usunęły sporą część tych krzyży, ale widać, że ich tutaj przybywa. Nawet tam, gdzie wchodziliśmy przed chwilą, widać było, że część krzyży uległa spaleniu, także ktoś to podpalił. Masowe mordy w tym miejscu trwały jeszcze przed II wojną światową. Tutaj zostali straceni przeciwnicy komunizmu, również nawet sami komuniści, którzy mieli nieszczęście i trafili na listę czystek Stalina. A już po 1939 roku prawdopodobnie zamordowano tutaj ponad 3000 polskich oficerów z tak zwanej listy białoruskiej. Niektórzy polscy oficerowie trafili wtedy do Katynia, do Charkowa, do Miednoje, a ponad 3000 osób trafiło gdzieś w te okolice
i ślad po nich zaginął. Być może ich szczątki spoczywają właśnie tutaj. Podczas prac ekshumacyjnych znaleziono w tym miejscu wiele pamiątek po Polakach, różne przedmioty osobiste z polskimi napisami, niektóre nawet datowane na rok 1940-41, stąd mogłoby potwierdzać to jak najbardziej tą teorię. W lesie udało się odnaleźć krzyż pomalowany w polskie barwy. Mamy tutaj napis Straż Mogił Polskich, Polakom pomordowanym w Kuropatach w latach 37-41. Krzyż został ufundowany przez Sybiraków. Mamy również kilka krzyży ustawionych pewnie przez rodziny osób tutaj zamordowanych. Adam Kulszewicz, polski patriota, działacz niepodległościowy, wójt gminy Krzemienica. Rozstrzelany 19 lipca 1940 roku. Starszy przodownik Straży Granicznej Władysław Chmara, zamordowany wiosną 40 roku. Wacław Sopocko. No niestety tych grobów imiennych, symbolicznych w zasadzie krzyży jest tylko kilka. Kolejna całkiem nowa tabliczka. Bogusław Wężyk, student Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Zginął 17 lutego 1941 roku w Mińsku. W tym lesie, pomimo że jest to bardzo blisko 2-milionowego miasta, nie ma zupełnie nikogo. Obraz jest naprawdę przerażający. Są tutaj tysiące krzyży. One są wszędzie. Przez środek lasu biegnie tylko ta jedyna dróżka aleja. A tak jak zajrzymy w te krzaki, tak wszędzie są krzyże. No, przypomina mi to troszkę obraz Góry Grabarki, ale tutaj historia tego miejsca jest zupełnie inna. Na niektórych krzyżach mamy tabliczki, ale są krzyże pewnie symboliczne, które przyniosły tutaj rodziny na pamiątkę zamordowanych bliskich. I to wszystko. Zauważcie, że wszędzie są kamery na słupach. Zobaczcie, co dziś dzieje się na terenie masowych grobów. Młodzież jeździ sobie tutaj krosami, urządzili sobie tutaj tor krosowy. Chciałem Wam pokazać więcej tego terenu, niestety się rozpadało, jest burza, ale jest tunel pod autostradą. Dzięki temu widać, że po obu stronach są te masowe groby. I oni faktycznie tutaj zrobili autostradę przez środek tego wszystkiego. Po obu stronach są krzyże, aczkolwiek takie główne miejsce upamiętnienia jest po zewnętrznej stronie tego pierścienia. Mińsk, jak przystało na wielkie radzieckie miasto, ma linię metra, aż 3. A jeden przejazd metrem kosztuje tylko 1 rubel. Niezależnie od tego, ile stacji chcemy przejechać. Można kupić żeton, można sobie kupić kartę. To wszystko wygląda jak z lat 80. Tu się chyba nic nie zmieniło od tamtej pory. Metro telepie się straszliwie, kiedy jedziemy, ale no, jest taka nutka nostalgii. Tego już w Warszawie nie uświadczymy, naprawdę. Wydaje się, jakby wagony zaraz miały wypaść z szyn, ale zapierdziela bardzo szybko. Jedenastego kwietnia 2011 roku na stacji Kastrycznikaja, ciężko to wymówić, doszło do zamachu bombowego. Zginęło tutaj 15 osób, a kolejnych 200 zostało rannych. Sprawców tego zamachu złapano, skazano na śmierć i rozstrzelano. Gdzie no też i takie rzeczy w Białorusi widać się dzieją. Mińsk oczywiście jest największym miastem Białorusi, liczącym sobie lekko ponad 2 miliony mieszkańców, czyli trochę więcej niż Warszawa. Miasto to rozwinęło się dopiero po I wojnie światowej, kiedy stało się zapleczem frontu. Było w bezpiecznej odległości od pozycji wojsk austro-węgierskich, stąd tutaj można było rozwijać przemysł i tworzyć całe zaplecze do dalszej walki. Wtedy Mińsk zaczął się rozwijać. Dopiero w latach Związku Radzieckiego, kiedy utworzono na tym terenie Białoruską Republikę wchodzącą w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Mińsk zaczął się rozwijać dużo szybciej.
Władze Republiki Białorusi chciały koniecznie otrzymać w darze od Moskwy metro, ale żeby to było możliwe, Mińsk musiał osiągnąć pułap 1 000 000 mieszkańców. Przesiedlano więc na siłę ludność wiejską do miasta, aby jak najszybciej osiągnąć pułap 1 000 000 mieszkańców. Udało się to dopiero w latach 80. i w nagrodę Moskwa w 1984 roku ufundowała Mińskowi metro. To metro chyba nie zmieniło się od tamtej pory, jest żywym zabytkiem techniki. Każda stacja wygląda zupełnie inaczej. Mają one takie swojskie wschodnie nazwy, jak Wostok, Moskiewska. Mińsk posiada kilka dużych placy, które są miejscem różnych świąt, zgromadzeń. Zaczynamy zwiedzanie miasta od Placu Rewolucji Październikowej. Przy tym placu zlokalizowane są monumentalne budynki, takie jak Dom Kultury, ten z kolumnami, oraz Pałac Republiki, który służy jako filharmonia, teatr narodowy. Ten budynek jest nowoczesnym centrum biznesowym. Widać tutaj wszędzie dookoła sowiecki rozmach i reklamy kasyn, gdyż Mińsk przyciąga wielu graczy z całej Rosji. W Rosji poza niektórymi regionami, specjalnymi strefami, kasyna są nielegalne, stąd gracze z całej Rosji przyjeżdżają bądź przylatują samolotami właśnie do Mińska, aby przychuleć tutaj swoje ciężko zarobione ruble. Monumentalny budynek domu radzieckiego oficera. Nie może oczywiście też zabraknąć nawiązań do Sowieckiego Sojuza. Nad drzwiami wejściowymi wielkie gwiazdy, a przed budynkiem pomnikowy czołg T-34. No i teatr armii białoruskiej. Свет лампочек горит, как будто звездный путь. Вокруг улыбки, смех, и все хотят танцевать. Дым машин, он кружит, как туманный зов. Ночь зовет нас в круг, где каждый вновь готов. Jeśli szukacie knajpek czy jakiegoś życia nocnego, które ponoć w tym mieście jest bardzo bujne, tak należy szukać wzdłuż głównej ulicy, czyli Prospektu Niezależności, oraz wzdłuż rzeki Świsłocz, nad którą to właśnie położony jest Mińsk. I naprawdę jest tutaj chyba co robić, bo tych knajpek jest mnóstwo. No nijak nie przypomina to prowincjonalnej Białorusi. Jak taki Białorusin z wioski tutaj przyjedzie, to chyba mu się wydaje, że przeniósł się gdzieś w inny wymiar, bo tu naprawdę to wszystko wygląda inaczej. Jakbyśmy mieli to zestawić z miejscami, które możecie obejrzeć w innych częściach tej serii, wydaje się, że to dwa różne kraje. A jeśli chodzi o inżynierów, no to wszyscy, którzy przechodzą przez naszą granicę, muszą przejść przez Mińsk. Tutaj przylatują samoloty, można sobie kupić wizę w biurze podróży, przylecieć właśnie do Mińska, a następnie ruszyć gdzieś w stronę granicy. Jak na razie nigdzie na całej Białorusi poza jedną sztuką w Brześciu przy granicy nie było widać żadnych inżynierów. Być może tutaj jakichś uda się spotkać. Sobotni wieczór, ludzi widać, że są tłumy. Każdy chodzi sobie tutaj nad rzeczką po tych deptakach, ale w knajpach tłumów nie ma. Czyżby brakowało kasy? No nie wiem, zobaczymy co będzie dalej. Rzuca się w oczy wielu inżynierów, różnych, głównie z regionu Bliskiego Wschodu, ale są nawet pojedyncze sztuki subsaharyjskie. Czy oni tu mieszkają, czy są tylko przejazdem? Ciężko powiedzieć. Jest też mnóstwo Azjatów, Chińczyków. Widać, że to takie miasto kosmopolityczne. A i co jeszcze mnie zdziwiło, to akurat w metrze, jadąc metrem, było widać kilka par, nie wiadomo, zarówno męskich, jak i damskich. W Warszawie to nie przypominam sobie, abym widział na ulicy ostentacyjnie całujące się dwie dziewczyny, bądź idących ze sobą za rączkę dwóch facetów. Tak tutaj
Już widziałem kilka takich par, może zaraz uda się też zarejestrować coś takiego. Widać, że nikt się z tym nie kryje i jest pełna tolerancja. I cóż można powiedzieć, miasto widać, że jest w miarę nowoczesne. Po ludziach tutaj biedy nie widać, laski stać na pompowane usta, długie szpony, sztuczne rzęsy. To nie są tanie rzeczy, więc jakby była bieda, to by tego nie robiły. Proste, prawda? A tutaj mamy jakieś występy. Taka jakby stara studnia z figurami kupców i workiem złota. Wszyscy tu podchodzą, pocierają ten worek złota, aby zyskać chyba szczęście i pieniądze. Jest weekend, jest ciepło, są wakacje. I akurat udało nam się zobaczyć zupełnie za darmo Narodową Orkiestrę Białorusi. To moja pierwsza wizyta w Mińsku, ale już mi się tutaj podoba. Można byłoby spokojnie tutaj zostać na kilka dni, wynająć hotel, pójść w melanż, ale niestety czas goni, bo trzeba Wam pokazać jeszcze spory kawał Białorusi. Wszędzie w całym kraju można spotkać teraz tego typu dekoracje. 80 lat od zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli u nas nazywa się to II wojną światową. Dla nich II wojna światowa zaczęła się dopiero w 1941 roku, kiedy to Niemcy napadli na Związek Radziecki. Stąd ten okres 1939 roku jest tutaj pomijany w historii. Za centrum można chyba przyjąć ten plac, przy którym stoi budynek ratusza miejskiego. Obok przebiega ulica Lenina, czyli ulica o tej nazwie zapewne wyznacza główne centrum miasta. Przy rzece można sobie, widzę, wynająć jakiś rower, łodzie. W jednym miejscu rzeka staje się szersza. W oddali widać pałac sportu. Kolejna rzecz, która mnie zastanawia, to to, że w większości tych modnych, ładnych knajpek siedzą samotne dziewczyny, czy samotne w grupach po 2, 3, 4, ale bez facetów. Wszystkie historyczne budynki są opisane. Możemy się dowiedzieć, co się kiedyś w tym miejscu mieściło w języku białoruskim i angielskim. Co ciekawe, nie ma rosyjskiego. Kolejna knajpa, gdzie siedzą same kobiety. Tak więc panowie, do dzieła, kupujcie bilet do Mińska, bo tutaj Białorusinki czekają, a ostatnio słyszę sporo narzekań, że Polki są zbyt wybredne, a to, że marudne, a że drogie w utrzymaniu. Ponoć Białorusinki są spokojniejsze. Do dzieła. Nie jest wcale tak, jak mówiło to wielu youtuberów, że w Mińsku nic się nie dzieje, że tu nie ma żadnego życia, nie ma życia nocnego, ani dziennego. Spójrzcie sami. Ludzie są, knajpy są, aby tylko mieć pieniądze i można z tego wszystkiego korzystać. A ile to wszystko kosztuje? Ano zaraz zobaczymy. Burgera z frytkami zjemy za lekko ponad 25 zł. Zupy w cenie 10 i 14 rubli. Rosół kosztuje 10 rubli. Hot doga zjemy po 16 rubli. A jakieś sałatki w cenie od 13 do nawet 26 rubli. Znów frytki z pepperoni kosztują 18 rubli. A same frytki kartoflane 140 gram 10 rubli. Knajpek jest tutaj naprawdę sporo. Można się zagłębić też w takie uliczki. I tu robi się już ciekawiej. Jest klimat, nie ma co. Ile kosztuje kawa na deptaku w centrum Mińska? Espresso 30 ml 4 ruble. Większe 60 ml 4,5 rubla. Kawa latte 250 ml 5,5 rubla. Cappuccino również 5,5, a za dużą 450 zapłacimy 7,5 rubla. Zaś herbata kosztuje zwykła 3 ruble, a jakieś różne smakowe są po 6 rubli. Nawet w kinie z okazji 80-lecia zakończenia II wojny światowej zorganizowano specjalne seanse filmów wojennych. A przypomnijmy, że ta rocznica miała miejsce 3 miesiące temu i tu nadal wszystko jest oklejone z okazji tej uroczystości.
autobusy nawet są oklejone, no wszędzie są jakieś dekoracje z okazji zakończenia wojny. A u nas czy to się świętowało jakoś w tym roku? Nie przypominam sobie. Za to świętujemy na przykład corocznie hucznie paradę LGBT. Свет мигает, как в старом кино. Сердце бьется так громко, но ботинки пыльные, но я лечу. На танцполе душу свою кричу. Kolejne kasyno. Naprawdę jest kasyno tutaj na każdym rogu. Przy Placu Niezależności umiejscowiono reprezentacyjny hotel Białorusi, czyli hotel Mińsk, 4-gwiazdkowy, w którym mieści się największe kasyno na Białorusi, Casino Royal. W reprezentacyjnym hotelu Białorusi w samym centrum prześpimy się za niecałe 400 zł, dokładnie 350 rubli i to jest cena za pokój w sobotę. Na Placu Niezależności znajdziemy symbol Białorusi, czyli bociany. Ten ptak jest symbolem tego państwa. Oprócz bocianów mamy tu również herby największych miast Białorusi, a pod tą szklaną kopułą jest galeria handlowa, która nazywa się Stolica. Ponoć jest to najbardziej ekskluzywna galeria w całej Białorusi. Przy Placu Niezależności mieści się najważniejszy budynek w całej Białorusi, Pałac Rządu, a przed pałacem majestatyczny pomnik, chyba największy w tym kraju, nikogo innego jak samego Lenina. Może kiedyś będzie tutaj jeszcze stał obok Łukaszenko. Zastanawiacie się pewnie, czy na Białorusi jest bezpiecznie. Jak do tej pory w tych mniejszych miejscowościach było bardzo bezpiecznie, zarówno za dnia, jak i nocą. Tutaj można mieć pewne obawy, bo krąży sporo inżynierów, ale co mnie zdziwiło, nie widać nigdzie milicji. Ani na drogach, ani tutaj po mieście. Nie ma żadnych patroli, nie ma kamer na słupach, tak jak są na przykład w Chinach. Nie ma ochroniarzy w sklepach. Bardzo to dziwne. No w Polsce jak się przechadzamy, nie wiem, Warszawą czy jakimkolwiek innym większym miastem, jedzie sobie policja, chodzą jakieś patrole. Tu tego nie ma. Ja się spodziewałem, że tu będą wszędzie jacyś agenci krążyć, będę obserwowany jako turysta zachodni, chodzący sobie tu z kamerą, z aparatem. Nic z tych rzeczy. Nic takiego się tutaj nie dzieje. Ale Białoruś uchodzi we wszelkich rankingach za jeden z najbezpieczniejszych krajów świata. Ten typ rządów widocznie wyplenił przestępców z ulic pospolitych takich i tego nie ma. Być może nawet ci, którzy są tutaj tymczasowo, tak zwani inżynierowie, nie chcą się wychylać, bo skończyliby albo w areszcie, albo by ich deportowano tam, skąd przyjechali bardzo szybko. Stąd porządek jest, jak widać. Galeria Stolica. 3-poziomowa podziemna galeria. Ludzi za wiele tutaj nie ma. Chyba nie lubią oni spędzać czasu w galeriach. Ewentualnie może tu jest mocno drogo. No marki takie, które nic mi nie mówią. Póki co nie widać światowych kompanii. Pod uwagę możemy wziąć to, że jest sobota wieczór i za pół godziny zamykają galerię. Może dlatego już nie ma tutaj za wielu odwiedzających. Ale jeżeli chodzi o jakieś tam sankcje, którymi straszono, tak zauważcie, że na przykład KFC tutaj jest. W wielu miastach Białorusi było widać tą sieć z jedzeniem. Jest też Burger King. Ponoć wycofał się tylko McDonald's. Jest Domino Pizza. W galerii można kupić też motory produkcji białoruskiej. Motor Mińsk. Produkują też swoje rowery pod marką Mińsk. Pięknie, czyli produkcja działa. Widać, że stawiają głównie na marki własne, marki rosyjskie i marki chińskie. Za 5 rubli w KFC kupimy sobie zestaw hamburger z frytkami, czyli będzie to lekko ponad 5 zł. 10 rubli mamy już zestaw z jakimś jeszcze dodatkowym kurczakiem i kolą. Zobaczcie, jakie są języki dostępne do wyboru w KFC. Rosyjski, angielski i chiński. Ceny zestawów zaczynają się od 7 rubli. A za najdroższy zestaw zapłacimy 22 rubla. Mamy tutaj kurczak, kolę, frytki, sos. I co ciekawe, kupimy sobie tu również piwo. No pierwszy raz widzę piwo w McDonaldzie, niesłychane. No piwo 0,45 kosztuje 5,70 rubla, czyli około 6 zł. Ale jeżeli kupimy sobie 2 piwa, tak trzecie będzie gratis. No chyba się skuszę. Od kilku lat w stolicy możemy zajść do nowej sieci sklepów Pierwej. Czegoś takiego chyba nie ma w żadnym innym kraju. Jest to sklep
z gadżetami poświęconymi Aleksandrowi Łukaszence. Skąd na Białorusi wziął się pomysł stworzenia tego typu sklepu? Ponoć, kiedy Aleksander dostał w prezencie urodzinowym kilka lat temu serię koszulek ze swoimi najsłynniejszymi cytatami, tak mu się spodobał ten pomysł, iż stwierdził, że każdy obywatel powinien mieć możliwość noszenia takich koszulek, bo szkoda by było, żeby tylko on sam mógł je nosić. Stąd wszyscy przyklasnęli na ten pomysł i tak bardzo szybko powstała sieć sklepów Pierwej. Pierwej, czyli pierwszy, jako pierwszy wódz, pierwszy naczelnik kraju. W stolicy jest ponoć kilka takich sklepów, gdzie możemy zaopatrzyć się w koszulki, bluzy, czapki ze słynnymi cytatami Aleksandra Łukaszenki. No jest niewątpliwa gratka dla wszelkich kolekcjonerów. Za jedyne 33 ruble zostałem posiadaczem oryginalnej, niespotykanej nigdzie indziej koszulki z Aleksandrem Łukaszenką trzymającym w ręku AK-47. Dodatkowo w takim eleganckim pudełku, jakbym to kupował w jakimś bardzo drogim sklepie. No i swoją drogą gadżety ma tanie. Takie proste wzory dla ludu, robotnicze, naprawdę tanie. Nie zdziera ze swojego narodu, to trzeba mu przyznać. Огни, как звезды в ночной темноте, мы растворяемся в этом свете. Где начало, где конец, я забыл, но в ритме мой венец. Wychodzimy z galerii i naszym oczom ukazuje się nocny Mińsk. No nie powiem, wygląda to niekiepsko. Hotel Mińsk nocą i Casino Royal. Zobaczcie, jak tu jest spokojnie. Główna ulica, jest godzina 21. Sobotni wieczór. To nawet w Kijowie są 10 razy większe tłumy, gdzie oni powinni pracować na dobrobyt kraju, a nie się bawić, a tutaj cisza i spokój. Z tego, co słyszałem, Białorusini nie lubią jakiegoś takiego klubowego trybu życia. Wolą siedzieć w barach, nawet do rana sobie tam pić, a kluby tutaj dyskotekowe są wypełnione głównie przez inżynierów z Bliskiego Wschodu i tych subsaharyjskich. Jeśli chodzi zaś o samochody na ulicy, tak biedy nie ma. I co ciekawe, przeważają auta chińskie. Nawet jak się jedzie tutaj tymi głównymi drogami, jeżeli są gdzieś salony samochodowe, tak większość to salony chińskie, do tego Łada. Marki zachodnie są ewidentnie w odwrocie i to nie dlatego, że oni tu jakieś sankcje zrobili, tylko to się zwyczajnie nie opłaca. Ludzie wolą sobie kupić auto, które ma wszelkie bajery, jest dostępne na ich kieszeń, niż płacić za BMW. No a kogo stać, to i tak sobie kupi auto niemieckie, żeby poszpanować. I kolejna ulica. Po zmroku zaczyna się ewidentnie dziać więcej. Już widzę też, panowie się dosiadają powoli do tych dziewczyn, nie siedzą tak samotnie. Nie ma też tutaj takich kebabów ani fast foodów. Bardzo mało jest tego typu barów. Głównie restauracje wyższej klasy, w których można wypić wino, piwo, zjeść takie dania bardziej dekoracyjne. Jest też mnóstwo eleganckich, ekskluzywnych restauracji chińskich. Chińczyk wchodzi na ten rynek bardzo mocno. Widać to na każdym kroku, nie tylko po restauracjach. Po całym kraju są oznaczenia po chińsku. W automatach sprzedażowych menu również jest po chińsku. Widać, że inwestują w tego Chińczyka. Chcą go tutaj przyciągnąć. Dzisiaj przy Zamku Mir też było widać kilka wycieczek chińskich. Europa wolała się pokłócić, pomimo że mamy tutaj blisko, nie będziemy tu przyjeżdżać. Oni mają to gdzieś, bo sobie ściągnęli Chińczyków i będą trzepać na nich kasę. Na stadionie Dynama Kijów jest dziś jakaś impreza. Niestety jest biletowana, więc nie będę tam wchodził, bo w sumie i tak nie ma na to czasu. Lepiej poszwędzać się jeszcze po mieście, ale widać, że no imprezują. Coś tam się dzieje. Duże miasto, musi się dziać. Widać, że niektórym już alkohol wszedł za mocno. Też mnie się kiedyś zdarzało, nie ma co kogoś winić. Jako że białoruska kuchnia jest głównie mięsna, tak z braku laku poszliśmy do kuchni libańskiej. Tutaj można znaleźć coś wegetariańskiego, no ale alkohol też jest wegetariański, więc pokażę Wam, jakie są ceny. Piwo z nalewaka wypijemy tutaj już za
5,5 rubla centrum Mińska. 7,5 rubla za półlitrowe piwo. Małe piwo kosztuje 5,50. Wódka za 50 zapłacimy tutaj najtańszej wódki 4,5 rubla. Jeżeli chodzi o kawę, no to kawy zaczynają się od 4 rubli za kawę. Herbata już jest droga, bo kosztuje tutaj aż 10 rubli. Za kieliszek wina zapłacimy od 8 rubli, a całą butelkę aż 40. Jeśli chodzi o takie typowe dania białoruskie, no to zupa solianka. Nie jest to dobre. Nie mam zamiaru tego kupować, żeby próbować to przed kamerą. Kosztuje to akurat tutaj 14,5 rubla. Zupa z soczewicy, czyli taki dal, 9,5 rubla. Narodowym daniem białoruskim są draniki. To nic innego jak placki ziemniaczane. W zasadzie to samo i ze śmietaną. Takie placki tutaj kosztują 12 rubli za 200 gram. Są też podawane z wołowiną, z tuńczykiem. No i możemy kupić też pierogi. W zasadzie chyba jeden olbrzymi pieróg z grzybami. Kosztuje on 16 rubli. 400 gram pieroga, no to w sumie sporo. Jakiś kotlet, zestaw stek z ryżem czy z kartoflami to koszt jakieś 26, no do 30 zł. Spokojnie coś takiego zjemy. Ryby są droższe. Danie kebab na talerzu, jakiś kebab gyros. Tak samo do 30 zł. Spokojnie coś zjemy. Same frytki to koszt 6,5 rubla razem z sosem. No to w Polsce niekiedy za sos tyle płacimy. No i danie falafel, czyli coś, co akurat zaraz przyniosą, 19 rubli. Zobaczymy, czy to jest duże i czy to jest zjadliwe. Olbrzymi tutaj zestaw mięsa z grilla, 1,5 kg kosztuje 180 rubli, czyli około 200 zł. Chyba nie jest źle jak na ceny w stolicy dużego europejskiego kraju. Za to, co widzieliście na stole, trzeba było zapłacić 78 rubli. Nie było to dobre, smakowało jakby robił to Białorusin, na pewno nie robił tego inżynier. Nie powinno to tak smakować, chyba ja bym sam to lepiej ugotował, no ale cóż, no, w takich chwilach człowiek sobie przypomina, po co kupił kampera. I co ciekawe, nie ma tutaj kebaba na każdym kroku. Jak w Polsce, w Niemczech, nawet już na Ukrainie, w dużych miastach, na każdym kroku jest po 4 kebaby. Tak tutaj tego nie ma. Tylko wszędzie to jest ten lokalny biznes. Nawet jeżeli wchodzimy do takiej knajpy, gdzie niby jest to jedzenie arabskie, tak okazuje się, że nie jest. A obsługa jest w pełni białoruska. I tutaj, co ciekawe, kelnerka, słysząc język polski, zapytała się po angielsku, co to za język, bo ona takiego języka nie zna. Nie spodziewałbym się, że jakiś z naszych sąsiadów nie będzie w stanie rozpoznać naszego języka, gdzie polski język znają często nawet na końcu świata. Niby wszystko tutaj jest w porządku, jest czysto, jest ładnie, jak się to mówi krótko, ład i porządek, ale z czegoś tu brakuje. Jest tak trochę sztywno. No jest tych knajp, w niektórych ludzie są, w innych nie ma. Nie wiem, brakuje tu takiej mi trochę może spontaniczności. I tak polecam przyjechać, sprawdzić samemu. Nie ma się tutaj czego bać, jak widać. Мой дух в ритме жизни. Белорусская дискотека, музыка как электрическая река. Белорусская дискотека, каждый танец это на века. Po spędzeniu nocy na parkingu jakiegoś supermarketu będziemy powoli opuszczać Mińsk, ale zanim wyjedziemy na prowincję, odwiedzimy jeszcze jedno muzeum. Jest bardzo czysto, ale zobaczcie, ile jest koszy na śmieci. Kosz jest tutaj co 15-10 metrów, stąd jest gdzie wyrzucić ten papierek. Jakie samochody dominują na Białorusi? Proszę. Build Your Dreams 1, 2, 3. To jest jakiś chyba Dongfeng. Tam mamy BMW, Kia i kolejne Chińczyki. Chińczyk, ogólnie Chińczyk. Jako że na Mińsk przeznaczyłem tylko jeden dzień, tak starczyło czasu, aby wybrać się wyłącznie do jednego muzeum. Padło więc na Wielkie Muzeum Wojny Ojczyźnianej. Muzeum Techniki Wojskowej, jak to się tutaj też mówi na ten budynek.
mieści się w nowoczesnym, szklanym budynku. No bardziej spodziewałem się tutaj jakiegoś sowieckiego betonowego klocka, a jednak nie. Formy tej nie powstydziłoby się nawet Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Z okazji 80. rocznicy wygranej II wojny światowej jest teraz jakaś specjalna wystawa z tej okazji, więc może zobaczymy coś jeszcze więcej niż normalnie. Już pod całym muzeum widać ciekawą ciężarówkę, oczywiście produkcji białoruskiej MAS, oklejoną i napis drogami wielkiego zwycięstwa. Pod muzeum spotykamy ciekawą grupę, chyba Nepalczyków. Nie wiem, co oni tutaj robią, czy jest to wycieczka. Muzeum jest bardzo nowoczesne. Spodziewałem się bardziej jakiegoś w stylu komunistycznym. Nowoczesna, multimedialna ekspozycja z mnóstwem ciekawych eksponatów. Jest też dość nietypowa galeria obrazów przedstawiająca codzienne życie w obozach koncentracyjnych. Są one bardzo drastyczne, prawda, wymowne sceny, jakich nie zobaczymy nawet w filmach o tej tematyce. W samym budynku muzeum mamy mnóstwo techniki wojskowej, zarówno tej jeżdżącej, jak i latającej. W większości oczywiście jest to wyposażenie rosyjskie, ale nie brakuje też niemieckiego. Byłem w wielu tego typu muzeach w Polsce czy na świecie i tu naprawdę jest dużo unikalnych eksponatów, jakich nie zobaczymy w muzeach Zachodu. Dla Sowietów wojna zaczęła się w 1941 i tak byłem ciekaw, co tu będzie napisane o okresie poprzedzającym wojnę. No i proszę, Niemcy napadli Polskę 1 września 1939 roku, a następnie napadli na Związek Radziecki w 1941, a o interwencji sowieckiej w Polsce we wrześniu nie ma słowa. Dość niezwykły eksponat, manierka wojskowa, w której jest kość, piszczel ludzki, wykopana z masowego grobu w okolicach Grodna w 1992 roku. Jako że spora część ziem Białorusi należała kiedyś do Polski, tak nie zabrakło również polskich akcentów. Możemy znaleźć tutaj sporo pamiątek po polskich żołnierzach, po polskiej ludności, która zamieszkiwała te tereny, ale jest to wszystko opisane wyłącznie komentarzem w stylu, że Niemcy zaatakowali Polskę we wrześniu 1939 roku. Może w dalszej części muzeum będzie ekspozycja o wspólnym zdobywaniu Berlina, ale okres drugiej połowy września 1939 jest tutaj całkowicie pominięty. Możemy podziwiać niszczyciel czołgów Su-100 czy ciężki czołg IS-2. Tymi czołgami właśnie Armia Czerwona zdobywała Berlin. W gablocie jest też polska szabla Ludwikówka w wersji paradnej. Pewnie należała do jakiegoś oficera. Nie zabrakło również słynnej Katiuszy, którą można podziwiać przy dźwiękach melodii tej słynnej piosenki. Jest też wystawa wyposażenia, którą otrzymali od USA w ramach projektu Land-Lease. Zarówno leki, jak i amerykańska broń. A teraz znajdziemy się w sali poświęconej obronie Stalingradu. Jeśli chodzi o broń, to mają tu naprawdę wszystko, co chyba tylko jest możliwe. Nawet tego typu karabinów nigdy nie widziałem w grach, takich jak Call of Duty czy Medal of Honor. Jest nawet bardzo ciekawy miotacz ognia produkcji radzieckiej. Pierwszy raz widzę na żywo taki egzemplarz. Z sali o Stalingradzie przechodzimy do kolejnej sali przeznaczonej obronie Leningradu, czyli dzisiejszego Petersburga. Tutaj już w grę wchodziła również marynarka. Petersburg położony jest nad morzem. Oblężenie trwało wiele miesięcy i Niemcom nie udało się zdobyć tego miasta. Miasto przez wiele miesięcy było odcięte od zaopatrzenia. Taka kromka chleba to była dzienna racja żywnościowa przeznaczona dla cywilnych mieszkańców. Radziecki sprzęt łączności. Gdyby w 1941 roku mieli tego więcej i używali efektownie, tak prawdopodobnie Niemcom nie poszłoby tak łatwo. Murmańsk, Odessa, Kercz, Noworosyjsk, Kijów. Każdej z tych wielkich bitew poświęcona jest osobna gablota. No i oprócz tego w muzeum mamy kilka sporych dioram przedstawiających sceny z pola walki. Tak jak tutaj armata z gwiazdami czerwonymi, które oznaczają ilość trafionych, zniszczonych celów. Więc to już nie są te muzea, gdzie czołgi stały w rzędach. Kolejny akcent po polsku, odezwa niemiecka do podbitych narodów, aby wskazywać i donosić na szpiegów
i kto zdecydował się zostać kapusiem, tak mógł dostać 5000 rubli nagrody. No a kto się nie stosował, tak kula w łeb. Kolejny dział poświęcony jest niemieckim obozom koncentracyjnym i zagłady. Mamy tutaj m.in. rekonstrukcję celi aresztu śledczego w Witebsku. Mnóstwo pamiątek po różnych obozach i jest też gablota poświęcona obozowi w Kołdyczewie, który pokazywałem Wam w jednym z poprzednich filmów. Z obozu nie zachowało się wiele, ale ktoś wyciągnął oryginalne okno z głównego budynku aresztu z tego obozu. Widać też, że ekshumacje nadal są prowadzone. Tutaj nawet z 2021 roku odnaleziono kolejne masowe groby, więc jakoś Białoruś chyba nie ma z tym większego problemu, jeśli chodzi o zbrodnie niemieckie. Kolejna obszerna sala poświęcona jest partyzantom. Utworzono tutaj dioramy przedstawiające nawet podziemną produkcję broni, amunicji. Tutaj mamy też jakąś drukarnię, pewnie ulotek propagandowych. Tutaj leśny rusznikarz produkuje broń i granaty. Radiostacja ukryta w leśnej chacie. Szpital polowy, piekarnia. Przedstawili tutaj wiernie każdy aspekt życia partyzanta. No, brakuje tylko bimbru na stole. Partyzanci przeprowadzali różnego rodzaju akcje dywersyjne. Tutaj mamy dość ciekawy przyrząd do wykolejania pociągów. Przykręcano taką rampę, jakby najazd na szynę i pociąg na to najeżdżał. Nie było to widoczne w ogóle przez maszynistę. Pociąg najechał i się wykolejał. Partyzanci przystępowali do grabieży dóbr. Tutaj kolekcja karabinów snajperskich oraz specjalnych z nasadzkami do miotania granatów. Możecie się śmiać z prostoty sowieckiej broni, ale na tamte czasy to naprawdę było coś. Tutaj proszę, różnica przeciwpancerna jako karabin przeciwlotniczy umieszczona na kole odwozu, dzięki czemu był statyw do tego, żeby strzelać w każdym kierunku w powietrze. Też widać, że bardzo ważny jest kult pojedynczych bohaterów. Skupiają się na przedstawieniu sylwetek poszczególnych żołnierzy, oficerów, generałów. Jakieś krótkie historie, ich medale, wyposażenie, odznaczenia, szable, przedmioty osobiste, to wszystko jest tutaj wyeksponowane. No i dioramy przedstawiające sceny z pola walki. Są one odwzorowane w najdrobniejszych szczegółach. Te wnętrza są zaaranżowane naprawdę na światowym, najwyższym poziomie. Zobaczcie, jak odwzorowano tą dioramę. Ten czołg przejeżdża przez bagno, więc położono tutaj żerdzie drewniane, które trzeba było kłaść w takim terenie, aby czołg nie zapadł się w bagnisty teren. Na końcu trasy zwiedzania mamy piękną, nowoczesną halę pamięci bohaterów. Są tutaj wypisane setki, może nawet tysiące nazwisk bohaterów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli na różnych frontach II wojny światowej. Napis głosi, że na II wojnie światowej poległo 60 milionów ludzi, ale widzę, że ludzkość niewiele się nauczyła, bo nadal dąży do kolejnych konfliktów. W tym roku wybuchło kilka nowych. Nie wyciągamy chyba żadnych wniosków, nawet z takich miejsc jak to, które powinno przypominać o tych tragediach, które niesie ze sobą wojna. Jest też oddział muzeum dla dzieci. Można tu się przebierać w mundury, malować różne militarne zabawki, no i pobawić się udziałem interaktywnym. Jeśli chodzi o białoruskie muzea, tak, to było zdecydowanie najlepsze. Najlepszy stosunek jakości do ceny, bo za te 13 rubli, które kosztował bilet wstępu, oglądania jest tutaj na spokojnie pół dnia. Jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów militariów i II wojny światowej. 3 godziny zleciały, nawet nie wiem kiedy, i chętnie pochodziłbym tam jeszcze kolejne 3 albo nawet więcej, no ale trzeba jechać dalej i pokazać Wam kolejne ciekawe punkty na białoruskiej prowincji. Kończymy już nasz pobyt w Mińsku. Jeden dzień, natomiast to stanowczo za mało. Dlatego też i nie chciałem się skupiać na typowych jakichś atrakcjach turystycznych, tylko bardziej pokazać Wam koloryt tego miasta. Też w jeden dzień to za wiele tutaj nie da się zobaczyć, ale mam nadzieję, że film się podobał i będziecie oglądać kolejne odcinki z białoruskiej serii. Wolę poświęcić więcej czasu na białoruską prowincję i pokazanie też miejsc związanych z historią Polski niż taki kosmopolityczny Mińsk, ale miasto, pomimo że ma jakiś taki troszkę dziwny klimat, zaintrygowało mnie na tyle, że pewnie przy następnej wyprawie na Białoruś poświęcę mu troszkę więcej czasu i dostaniecie już taki typowy turystyczny przewodnik z najciekawszymi atrakcjami tego miasta.
My tymczasem wyjeżdżamy już gdzieś poza tą metropolię. Może jeszcze zatrzymamy się do jakiejś potężnej galerii, bo jest ich tutaj naprawdę dużo. Te już są takie w typowo europejskim, olbrzymim stylu. Na samo miasto widać w nim rozmach. Nie jest to typowe miasto komunistyczne, jak można byłoby się wydawać. Szarzyzna, betonoza, nic z tych rzeczy. Jest bardzo dużo zieleni i bardzo dużo przestrzeni. Coś, czego mi w Polsce osobiście ostatnio bardzo brakuje, bo u nas się te drogi zwęża, robi buspasy, robi jakieś tam ścieżki rowerowe. Zobaczcie, tutaj są po 3 pasy w każdą stronę. Jest jeszcze miejsce na duży trawnik po obu stronach, na chodnik, na ścieżkę rowerową i nikt nie stawia tutaj bloków czy budynków przy samej drodze. Jeżeli będzie taka potrzeba, spokojnie dobudują tutaj jeszcze po 2 pasy, a i zostanie jeszcze sporo miejsca na zieleń. Widać, że już dawno temu ktoś z głową zaplanował tutaj urbanistycznie bardzo dobrze to miasto i jest potencjał, żeby nadal je rozwijać. Jeśli chodzi o same bloki, no pewnie część ich pamięta jeszcze Sowiecki Sojus, ale widać, że też są one pomalowane w jakieś żywe barwy. Na wielu blokach jest sporo ciekawych murali, które przyciągają oko. No i formy architektoniczne też nie są jakieś takie proste. To nie jest siekierą ciosane z betonu, tylko widać, że ktoś dbał tutaj o fantazyjność. Zwróćcie też uwagę na autobusy, które jeżdżą po mieście. Jest to wyłącznie krajowa produkcja fabryki MAS. Nie ściągają tutaj autobusów zachodnich, a bazują na swojej własnej technologii. No i te autobusy wyglądają całkiem nowocześnie. Tyle mogę powiedzieć z zewnątrz. Galerii handlowych tutaj też jest od groma. Marki zachodnie również występują. Teraz widać na horyzoncie kolejną potężną galerię. KFC, Domino Pizza, no jest tutaj Zara, Sinsei. Z takich marek, które coś mi mówią. My musimy płacić drożej za paliwo, no bo to ze wschodu jest złe, ale te firmy zachodnie mogą tu sprzedawać, zarabiać pieniądze i to jest w porządku. Tu już nikt nie widzi problemu. Chyba jedyną firmą, która się wycofała z tych światowych korporacji jest McDonald's. Aczkolwiek może tylko zmienili nazwę, a udają, że się wycofali. Bo cała reszta jest. No i straszą nas teraz, nawet dziś widziałem artykuł, że Białoruś przygotowuje się do wojny. Lada moment mogą zaatakować Polskę. No nie wiem, mi się chce śmiać, jak widzę tego typu nagłówki. Czy widzicie tu jakieś czołgi na ulicach, maszerujących żołnierzy? Gdzie te przygotowania? To, że robią jakieś ćwiczenia obrony cywilnej na wypadek wojny, to chyba bardzo dobrze, bo my w Polsce też powinniśmy to robić, a u nas się tego nie robi. Czy wiesz, gdzie leży najbliższy schron, gdzie można byłoby się schować na wypadek bombardowania? Czy wiesz, gdzie będzie w twojej okolicy szpital polowy? Czy umiesz udzielić pierwszej pomocy? Tutaj ludzi szkoli się na taką ewentualność. Miejmy nadzieję, że nigdy to się nie przyda, ale gdyby się przydało, oni będą przygotowani. A w Polsce my będziemy biegać w chaosie i liczyć na pomoc państwa, która nigdy pewnie nie nadejdzie. Powoli opuszczamy już stolicę Białorusi, a ja dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. I już teraz zapraszam na kolejny odcinek, w którym wrócimy na prowincję i odwiedzimy m.in. dwór Henryka Sienkiewicza, który został kilka dni temu sprzedany za zawrotną sumę $368 oraz pałac, który jest mniejszą kopią Łazienek Królewskich w Warszawie i również został sprzedany za zawrotną sumę $12. Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami w komentarzu i udostępnić ten materiał swoim znajomym. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!